Serdecznie zapraszam do odcinka 8 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie Proroka, część 2. W poprzednim 7 odcinku opowiedziałem o rozłamie w religii islamskiej. W tym odcinku opowiem o człowieku, który założył sektę w celu zniszczenia religii islamskiej. Powróćmy do roku 87 naszej ery, kiedy pojawił się intrygant, który rozpoczął działania zdecydowanie wywrotowe, nie tylko wobec islamu, ale wszelkich przekonań religijnych. Człowiekiem tym był Abdullah ibn Mejm, syn uczonego i wolnomyśliciela, lekarza z południowej Persji, wychowany w doktrynach gnostyckiego dualizmu i głęboko zaznajomiony ze wszystkimi religiami. Jednak w praktyce był czystym materialistą, podobnie jak jego ojciec. Wyznając rzekome przywiązanie do wiary ortodoksyjnego szyizmu i głosząc znajomość mistycznych doktryn, które według Izmailitów przeszły przez Izmaila na jego syna Mahometa, Abdullahowi udało się stanąć na czele Izmailitów. Jego poparcie dla Izmaila było jedynie maską, a jego prawdziwym celem był materializm. W tym celu założył sektę znaną jako Batini z 7 stopniami wtajemniczenia. Reinhard Dowzy w swojej książce Hiszpański Islam tak pisał o sekcie Abdullaha. Abdullah chciał połączyć w jedno ciało pokonanych i zdobywców, zjednoczyć w formie ogromnego tajnego stowarzyszenia o wielu stopniach wtajemniczenia wolnomyślicieli, którzy uważaliby religię jedynie jako ograniczenie dla ludzi, używać wierzących jako narzędzia dla sceptyków, nakłaniać zdobywców do obalania założonych przez nich imperiów, zbudować partię liczną, zwartą i zdyscyplinowaną, która w swoim czasie oddałaby tron, jeśli nie sobie, to przynajmniej swoim potomkom. Niezwykła koncepcja Abdullaha ibn Mejma była w istocie tylko diabelskim planem. Abdullah nie szukał swoich zwolenników wśród szyitów, ale wśród manichejczyków, pogan z Harranu oraz studentów filozofii greckiej. Tylko im stopniowo odkrywał swoją ostateczną tajemnicę, że imamowie, religie i moralność to nic innego jak oszustwo i absurd. Resztę ludzkości uważał za osły, które nie są w stanie zrozumieć jego nauk. Swoim misjonarzom wpajał ideę, że ich pierwszym obowiązkiem jest ukrywanie swoich prawdziwych uczuć i dopasowywanie się do poglądów swoich audytorów. Pojawiali się oni pod wieloma postaciami i przemawiali w każdej grupie w innym języku. Wymyślali cuda lub wzbudzali ciekawość zagadkowymi dyskursami. W obecności pobożnych zakładali maskę cnoty i pobożności, a dla mistyków byli mistyczni. Dzięki takim środkom osiągnięto niezwykły rezultat, że mnóstwo ludzi o różnorodnych poglądach współpracowało ze sobą dla celu znanego tylko nielicznym z nich. Metoda ta jest powszechnie stosowana we współczesnych tajnych stowarzyszeniach, gdzie nie ma znaczenia, jaki jest ich cel ostateczny, polityczny, społeczny czy religijny. System zawsze pozostaje ten sam. Zaangażować i wprawić w ruch ogromną liczbę ludzi, zmuszając do pracy w nieznanej im sprawie. Identyczną metodę przyjął Weishaupt, kiedy zaczął organizować iluminatów. Tak oto system wymyślony przez Abdullaha utorował drogę dla krwawej i najstraszniejszej sekty, jaką świat do tej pory widział. Na tym zakończę odcinek 8, w którym opowiedziałem o człowieku, który założył sektę o nazwie Batini. Serdecznie zapraszam do odcinka 9 pod tytułem
Potomkowie proroka, część 3.